Jesz chleb i po pół godziny znów jesteś głodny. To nie twoja wina. To jest kwestia dziwne temperatury. Ten sam chleb, ta sama kromka, a po zamrożeniu zupełnie inna reakcja twojego organizmu oczywiście. Niższy cukier, lepsze jelita, więcej energii. I nauka dokładnie wie dlaczego. Badania pokazują, że zwykłe mrożenie chleba może obniżyć jego wpływ na cukier nawet o 40%. A większość ludzi, większość z nas robi zupełnie odwrotnie. Ciepły chlebek prosto z piekarni, jaki on jest dobry. Słuchajcie, byłem wiele lat temu w wojsku. Nigdy nie dawano nam świeżego chleba do jedzenia. Chleb się musiał odleżeć, bo żołnierze więcej jedli. Napychali po prostu często sobie kieszenie tym świeżym chlebem. A więc większość ludzi robi zupełnie odwrotnie. I to jest dopiero jeden z prostych mechanizmów, które wykorzystujemy w tak zwanym kompleksowym wspomaganiu metabolicznym organizmu. Programie, który każdy może wdrożyć dla siebie i swojej rodziny. Cześć kochani, jak zwykle Janusz Dąbrowski, witam Was na kanale Barwy Zdrowia na YouTubie, rzecz jasna. I dzisiaj powiemy, jak możemy sobie po prostu pomóc. W jaki sposób? Właśnie z chlebem. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Co prawda niekoniecznie chodzi o ten typowy chleb z pszenicy, z żyta i tak dalej, tylko chodzi o coś głębszego. To jest metafora pewna, ale tak, również chodzi o to, żebyśmy mieli codziennie coś po prostu do jedzenia. I teraz pytanie jest takie, kochani, o co chodzi z tym chlebem, z tym mrożeniem? Zastanawiające jest, zgadza się? Chociaż niektórzy już wiedzą, znają to, ale nie wszyscy, więc warto akurat to poznać. Więc słuchajcie, zanim przedstawię Wam to, co mam do przedstawienia, to z góry proszę, nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Tych proszę, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, będziecie mieli powiadomienia. Tu się dużo będzie działo, coraz więcej. Zaplanowane jest cały szereg wywiadów z przeciekawymi ludźmi, więc dlatego warto po prostu ten kanał zasubskrybować. Na kanale pokazujemy wiedzę, która zazwyczaj niekoniecznie jest dostępna dla wszystkich. Nie robimy tutaj żadnej polityki, innych historii, bo to napędza oczywiście tłumy ludzi, subskrybentów. Ten kanał jest niszowy dla wybranych ludzi i myślę, że takimi jesteście. Więc proszę Was o subskrypcję, proszę Was o lajki, o komentarze i okazuje się, nie wiem czy to prawda, bo się na tym nie znam, ale dowiedziałem się od jednej z Was, cześć Beniu, pozdrawiam Ciebie, że żeby algorytm YouTube'a zaliczył powiedzmy głos, komentarz, to tam musi być przynajmniej 8 słów. Nie wiedziałem o tym. Czy to jest prawda? Ci, którzy się znają, niech ewentualnie poprawią lub ewentualnie przyklasną tej naszej gościni, przepraszam, użyję feminatywu, która mi po prostu o tym powiedziała. Dobrze, przystępujemy, kochani, do akcji. Udostępniam ekran, jak zwykle zresztą. I tu, kochani, mam bardzo ciekawy artykuł z National Geographic. Jak widzicie tytuł, ale my się jak zwykle posłużymy translatorem. Link do tego artykułu i nie tylko do tego artykułu będzie w opisie audycji, ja tylko zwiększę jeszcze, wystarczające jest powiększenie. Istnieje niezwykle prosty sposób na to, aby węglowodany były zdrowsze. Jeśli chcesz zapobiec skokom poziomu cukru we krwi i utrzymać stały poziom energii, możesz włożyć produkty spożywcze, tak jak biały ryż lub makaron, do zamrażarki przed ich spożyciem. Zaraz, jak to? I co, mam później jeść zamrożony chleb czy zamrożony makaron? Zęby mi się połamią ewentualnie. Nie o to chodzi. Kochani, jeśli kiedykolwiek odczułeś spadek energii w połowie popołudnia, po posiłku bogatym w węglowodany, lub zauważyłeś, że jedzenie białego ryżu lub ziemniaków sprawia, że szybciej czujesz głód, to musi być ku temu powód. A kochani, taka dygresja, a polski obiad to co jest? Ziemniaczki, mięso, odrobinka surówki.
Najgorsze połączenie. Ziemniaki plus surówka tak, mięso plus surówka tak, ale nigdy połączenie mięsa z węglowodanami, z ziemniakami, z ryżem, z makaronem, z kaszą. A to jest typowy polski obiad. I co wówczas czujemy? Pół godziny po takim obiedzie? Ale się napchałem. Boże, muszę odpocząć. Niech mi się sadełko zawiąże. I sadełko się zawiązuje. Okej. Ale później czujemy głód. Węglowodany o wysokim indeksie glikemicznym, tak jak biały chleb, ziemniaki, biały ryż, zbyt szybko rozkładają się na glukozę i powodują gwałtowne skoki poziomu cukru we krwi. Tak, szybkie trawienie, szybkie wytworzenie cukru, glukozy, skok po prostu błyskawicznie i sprawa załatwiona. A więc gwałtowny skok poziomu cukru we krwi, które z kolei prowadzą do nagłego przypływu energii, a później gwałtownego spadku. Tak jak weszliśmy, tak po prostu spadamy. Wiedza o tym, że które węglowodany mają wysoki indeks glikemiczny, może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi. Zamrożenie węglowodanów również może zapobiec tym gwałtownym skokom. Ale kochani, co to jest z tym kontrolowaniem poziomu cukru we krwi? Może nam pomóc i tak dalej. Kochani, w tej chwili mamy, o ile dobrze pamiętam, 1,5 czy 2 miliony ludzi cukrzyków chorych, zdiagnozowanych. Drugie praktycznie tyle to są cukrzycy jeszcze niezdiagnozowani, ludzie, którzy nie wiedzą, że mają cukrzycę. Ogromna większość z nas cierpi na insulinooporność. To są często także osoby szczupłe. To nie dotyczy tylko osób puszystych. A więc kwestia tego, ile tej insuliny, przepraszam, glukozy mamy we krwi. Teraz tak, posłuchajcie, taka jeszcze mówię troszeczkę dygresja. W przeciętnym tym organizmie jest 5 litrów krwi. W tych 5 litrach krwi pływa glukoza, cukier prosty. Ile? No mniej więcej mała łyżeczka. To teraz wyobraźmy sobie, to nie jest mój pomysł, tylko pani Anny Zagórskiej, biotechnolog, edukator medyczny, dietetyk, która niedawno akurat w jednej z audycji na takiej grupie na YouTubie od nowa 365 powiedziała, czy gdzieś indziej, już nie pamiętam, powiedziała bardzo fajną rzecz, pokazała 5-litrową butlę, 5 litrów wody, do której wsypujesz małą łyżeczkę zwykłego chociażby cukru albo glukozy. Tyle jest w naszej krwi. I tym się mózg międzyodżywia i odżywia się całe ciało, bo glukoza to jest po prostu energia. Tymczasem my ciągle dodajemy 3 łyżeczki cukru do herbaty, 2 łyżeczki cukru do małej kawy, ciągle jakieś bułeczki, drożdżóweczki, biały chlebek, Snickersik, Marsik, Coca-Cola i tak dalej, i tak dalej. Coca-Cola Light? Kochani, trzeba zapomnieć, co ona tam ma w sobie. I my dorzucamy wielokrotnie więcej tego cukru. Nasycamy nasz organizm cukrem. W końcu nie dajemy sobie z tym rady, ale to już jest coś na inny temat. I tu cytat. Kiedy produkty takie jak ryż, makaron, ziemniaki są gotowane, schładzane, a następnie podgrzewane, ich struktura skrobi zmienia się, przekształcając się w coś, to, co nazywa się skrobią oporną. Mówi Wai Boyaki, zarejestrowana dietetyczka i trenerka personalna Chicago. Oznacza to, że organizm trawi je wolniej, co pomaga utrzymać stały poziom energii, zapobiega spadkom cukru i zapewnia dłuższe uczucie sytości. Uwaga, jeszcze raz. Kiedy produkty takie jak ryż, makaron i ziemniaki są gotowane, później schładzane, a następnie podgrzewane, ale delikatnie, ich struktura skrobi zmienia się, przekształcając się w coś, co nazywa się, uwaga, skrobią oporną. Dlaczego ten rodzaj węglowodanów jest tak dobry dla zdrowia jelit? Oto co nauka mówi o mrożeniu węglowodanów i jak może ono pomóc poprawić twoje zdrowie, ograniczyć marnowanie żywności i umożliwić wcześniejsze przygotowanie posiłków. Jaką funkcję pełni skrobia oporna? Skrobia oporna
To specyficzny rodzaj węglowodanów, który nie ulega trawieniu w jelicie cienkim. Zamiast tego przechodzi przez okrężnicę, gdzie działa jak błonnik pokarmowy, kluczowy składnik zdrowej diety. Podczas gdy konwencjonalne węglowodany są szybko rozkładane, tworząc glukozę, skrobia oporna fermentuje w jelitach, stanowiąc pożywkę dla pożytecznych bakterii. Produkuje również krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak maślan, a na pewno na temat maślanu już dużo żeś wiecie, czytacie, mówi o tym wielu świetnych dietetyków, a więc produkuje krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, takie jak maślan, które zmniejszają stany zapalne i wspomagają zdrowie jelit. Mówi Jacek Szymanowski, certyfikowany dietetyk i trener zdrowia z Wyoming w USA. Badanie z 2015 roku, opublikowane w czasopiśmie Journal of Functional Foods, wykazało, że schłodzenie i zamrożenie produktów skrobiowych przed spożyciem powodowało 8-krotnie wyższy wzrost zawartości skrobi opornej w porównaniu z niezamrożoną żywnością skrobiową, w zależności od rodzaju węglowodanów. Najlepiej sprawdziła się mąka pełnoziarnista, natomiast w zamrożonym ryżu odnotowano wzrost zawartości skrobi wolnotrawionej, ale nieopornej. Zamrożenie ryżu nadal zwiększa zawartość skrobi opornej, ale wzrost ten nie jest tak wysoki jak w przypadku mąki pełnoziarnistej. Jednak nie zawsze trzeba zamrażać węglowodany, aby osiągnąć takie rezultaty. Badanie z 2024 roku, opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Nutrition, wykazało, że przechowywanie węglowodanów w lodówce daje taki sam efekt, chociaż zawartość skrobi opornej nie była tak wysoka w porównaniu z żywnością mrożoną. Badanie wykazało również, że podgrzewanie tych produktów w kuchence mikrofalowej zwiększa zawartość skrobi opornej bardziej niż gotowanie na parze. Kto powinien zamrażać węglowodany? Chociaż zamrażanie węglowodanów ma wiele zalet, praktyka ta jest szczególnie pomocna dla osób chorych na cukrzycę, które chcą kontrolować poziom cukru we krwi, a także dla tych, którzy chcą schudnąć. Skrobia oporna nie tylko zapewnia uczucie sytości, ale także pozwala na wolniejsze uwalnianie energii w organizmie, co pomaga utrzymać jej stały poziom przez cały dzień. Zamrażanie posiłków w wyznaczonych porcjach może również pomóc kontrolować ilość spożywanego jedzenia. Możesz wyeliminować marnowanie żywności i mieć pewność, że zawsze masz pod ręką produkty bogate w składniki odżywcze, dodaje Szymanowski. Amy Alexander, zarejestrowana dietetyczka z Nowej Południowej Walii w Australii, radzi swoim znajomym sportowcom i osobom ćwiczącym fitness, aby stosowali tę metodę do przygotowywania posiłków. Zamrażanie węglowodanów to łatwy, potwierdzony naukowo sposób odżywiania, który w zasadzie odpowiada ogólnym celom zdrowotnym i korzystnie wpływa na wyniki sportowe, mówi. Pozwala ludziom oczywiście spożywać proste węglowodany, co przyspiesza trawienie i wydłuża uwalnianie energii. Jak w przypadku każdej innej zmiany diety może być konieczna pewna korekta, ale spożywanie skrobi opornej jest całkowicie bezpieczne. Niektórzy dobrze trawią skrobią oporną, podczas gdy inni mogą odczuwać lekkie wzdęcia, gdy po raz pierwszy zwiększą jej spożycie, mówi Boya Key. Aby zminimalizować dyskomfort, zacznij powoli i łącz skrobię oporną z białkiem i zdrowymi tłuszczami, aby wspomóc trawienie. Jak zamrozić węglowodany? Podczas schładzania ugotowanych węglowodanów FDA ostrzega przed pozostawianiem ugotowanej żywności w temperaturze pokojowej dłużej niż 2 godziny. Nigdy nie należy wkładać gorącego jedzenia bezpośrednio do zamrażarki. To już oczywiste. Zawsze należy je najpierw schłodzić, aby zachować bezpieczeństwo i jakość żywności. Oczywiście, bo można w ten sposób uszkodzić po prostu zamrażarkę. To jest zupełnie zrozumiałe, no, dlatego się śmieję tutaj. Ale to jest, wiecie, FDA w Stanach Zjednoczonych, Amerykanie, no przeciętny Amerykanin, no po prostu no nie ma pewnej wiedzy.
Umieszczenie gorącego jedzenia bezpośrednio w zamrażarce może podnieść jej temperaturę zamrażarki, co potencjalnie może spowodować częściowe rozmrożenie pozostałych produktów spożywczych w środku przed ponownym zamrożeniem, mówi Szymanowski. No przecież to jest takie proste, no ale być może nie dla wszystkich. Cykl rozmrażania i ponownego zamrażania może prowadzić do rozwoju bakterii i pogorszenia konsystencji. Schłodzenie jedzenia przed włożeniem go do zamrażarki pomaga również zapobiegać tworzeniu się kryształków lodu, które mogą powodować, że jedzenie będzie papkowate lub suche po podgrzaniu. Podzielenie gorącego posiłku na mniejsze porcje po ugotowaniu pomaga w szybszym i równym stygnięciu potrawy, zamiast stygnąć zewnętrznym częścią potrawy przed wewnętrznymi. Chociaż można zamrozić dowolne węglowodany, niektóre z nich przetrwają ten proces lepiej niż inne. Chleb pełnoziarnisty, gotowany ryż i tortille dobrze znoszą mrożenie. Natomiast produkty o wysokiej wilgotności, tak jak na przykład świeży makaron, mogą stać się papkowate, mówi Boyaki. Najlepsze rezultaty uzyskuje się przechowując je w szczelnych pojemnikach i odpowiednio podgrzewając, aby zachować ich konsystencję. Chociaż korzyści zdrowotne wynikające z mrożenia węglowodanów są wciąż badane, jak dotąd wyniki są obiecujące. W gruncie rzeczy mrożenie pomaga zapobiegać marnowaniu żywności i dłużej zachowuje świeżość składników, zauważa Boyaki. Ale zmienia również teksturę i strukturę węglowodanów w sposób, który wpływa na trawienie i ogólny poziom po prostu energii. Kochani, zatrzymuję to udostępnienie, a więc temat uważam, że jest bardzo ciekawy, wart poeksperymentowania dla tych, którzy jeszcze tego po prostu nie zrobili. Myślę, że jeżeli kupujecie na przykład chleb, u nas się bardzo dużo żywności marnuje. Na całym świecie w ogóle to są miliardy ton, tak prawdę mówiąc, a w Polsce się marnuje masę żywności, zwłaszcza, że często chleby są bardzo niskiej jakości, kilka dni w woreczku foliowym i tak dalej, i to wszystko porasta pleśnią, więc można po prostu podzielić, myślę, że to można organizacyjnie jakoś ująć, po prostu jakimiś tam porcjami zamrażać po prostu niewielkie ilości, 4-5 kromek chleba pomrozić w jakieś tam woreczki faktycznie oddzielne foliowe i zabierać tylko tyle i niech ten chlebek delikatnie, nie w zamrażarce, nie w tej, no, w mikrofalówce. Ja w ogóle mówię, mikrofalówki wyrzućcie w ogóle z domu. To jest jedno wielkie dziadostwo. Urządzenie, które zostało skonstruowane dla naszej wygody, dla ułatwienia, ale nie dla ulepszenia kompletnie. Produkty do jedzenia z mikrofalówki, z mikroweli tak zwanej, mają wartość papieru toaletowego, tak prawdę mówiąc. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, to może mieć, no ale ja wiem, o czym ja mówię. Zresztą na mojej playliście biomagnetyzm, ja mam tam akurat, kochani, również temat. Znajdźcie, otwórzcie sobie playlistę biomagnetyzm i tam tylko wystarczy przeskrolować. Ja tam dokładnie mówię, dlaczego o podgrzewane jedzenie w mikrofalówce to jest niczemu nie służy. Kochani, to byłoby na tyle. Temat dla niektórych może być kontrowersyjny, ale warto spróbować. Tu chodzi o nasze zdrowie i o nasze życie, a chodzi o to, że na tym kanale, no czym się zajmujemy? Zajmujemy się profilaktyką zdrowotną. Chodzi o to, żebyśmy mieli długie życie, czyli propaguję tą ideę longevity, długiego życia w zdrowiu i sprawności. Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli dotknie nas śmierć, każdego to wcześniej czy później spotyka, to chodzi o to, żeby ta śmierć po prostu była spokojna. Położyłem się już następnego dnia, mnie nie ma, zostaje tylko kosmiczny skafanderek, mój samochodzik, że tak powiem, duszeczka gdzieś tam wywędrowała i tak dalej. Nie męczymy się, nie umieramy rok, czy 2, czy 3 lata i tak dalej, gdzieś w hospicjum, stając się ciężarem dla opiekunów, dla rodziny i tak dalej, i tak dalej. Makabrycznie to może brzmi, ale również optymistycznie. Czego się bać? Wiele razy już to robiliśmy. Dla tych, którzy w to wiedzą, że reinkarnacja następuje. Więc kochani, już na koniec, jeszcze raz proszę, w związku z tym, jeżeli audycja Wam się spodobała, jeżeli odkryliście coś nowego, to poproszę o subskrypcję, o lajkowania i o komentarze.
jak mówi pani, jedna z moich gościń, że tak powiem, 8 słów. Dziękuję, wszystkiego dobrego i w ogóle dziękuję, że jesteście. Papatki, trzymajcie się, najlepszości. Gdzie tu mam zatrzymywać nagrywanie? Już mam. Cześć.